Cześć, witajcie wszyscy. Chciałem Wam pokazać, co już stworzyłem ze sterownikiem w wersji 2.0. Ze sterownikiem, który będzie posiadał przetwornicę napięcia, która będzie podwyższała napięcie generowane już od jakiegoś niższego progu. No i wygląda to w ten sposób. Tak jak widzicie, zastosowałem dwa mostki prostownicze, dwa przekaźniki SSR. To są przekaźniki, które przesyłają napięcie stałe i prąd stały. 3 komparatory plus zasilacz do tych komparatorów 24V, jakieś połączenia. Dałem też zabezpieczenie po to, żebyśmy mogli właściwie wyłączyć bezpośrednio z poziomu szafki zasilanie do akumulatorów i jest też hamulec, to nie jest awaryjny hamulec, to jest hamulec taki, żeby nie rozkręciła nam się turbina, czyli jest zwora na cewkach, więc można go uruchomić tylko i wyłącznie, gdy turbina już stoi, żeby po prostu nie ruszyła do jakiegoś serwisu czy do czegoś. Będzie jeszcze zamontowany dodatkowo przycisk na hamulec, taki, który można awaryjnie włączyć, jak turbina pracuje. Tu jest przekaźnik trójfazowy SSR, który będzie nam przełączał na grzałki. No i przetwornica, która generuje nam w sumie z napięcia niższego nawet do 90V ona potrafi podnieść, no ale takiego nie będziemy potrzebować, będziemy się posiłkować napięciem 57V maksymalnie. Takie napięcie będzie można tutaj z niej wyciągnąć. No i więc wygląda to w ten sposób. Pierwszy przekaźnik, właściwie komparator, będzie mierzył napięcie na mostkach prostowniczych, czyli on będzie na jednym mostku w zasadzie tylko mierzył napięcie, ale jeden i drugi mostek są połączone równolegle ze sobą, więc one takie same napięcie będą wytwarzały, czyli w momencie, gdy tutaj ten przekaźnik, on ma do siebie podłączone te dwa SSR, jeden i drugi, i teraz te dwa SSR-y są tak zrobione, tak podłączone do tego pierwszego komparatora, że jeden, ten dolny, on jest na stałe zwarty, czyli podłączony jest pod styki normally close, czyli tam jest cały czas napięcie podawane i on będzie cały czas przepuszczał napięcie na przetwornicę. On jest podłączony do przetwornicy. Podłączony jest oczywiście plusem. Tak jak tu widzicie, ten dolny plusik, który tutaj idzie, i on wchodzi tutaj na zacisk do tego SSR-ka. No i tutaj z tego SSR-a będzie właśnie na przetwornicę przekazywane napięcie, spełniając kilka warunków. Jeżeli napięcie uzyska, powiedzmy, 50, bodajże 1V mam ustawione, wtedy automatycznie przełączą się styki, te normally close się otworzą i zamkną się normally open, no i wtedy drugi mostek prostowniczy, do którego jest podłączony ten górny SSR, przekaże napięcie bezpośrednio, omijając przetwornicę, przekaże je na akumulatory, czyli to działać będzie w ten sposób, że jeżeli napięcie do turbina się rozkręci, tak jak wcześniej to omawiałem, on będzie po prostu przełączał już przy większej produkcji bezpośrednio na akumulatory z ominięciem przetwornicy, bo przetwornica ona ma też trochę straty, też wiadomo, tam maksymalny prąd wejściowy to jest 40 A, ale ona i tak maksymalny prąd wyjściowy da 20 A, więc po co mamy sobie blokować naszą turbinę, jak można bezpośrednio wykorzystać tą energię i puścić później na akumulatory. Tak to właśnie mniej więcej jest wymyślone. Była opcja wcześniej zrobienia tego bez dwóch mostków prostowniczych, ale powodowało to sprzężenie zwrotne na przetwornicy i w momencie, gdy się przyłączało, robiło się przejście na plusach i w tym momencie się robiło sprzężenie zwrotne na przetwornicy i ona troszkę wariowała, więc tego efektu nie chciałem tutaj mieć u siebie i wyeliminowałem go w ten sposób, że dałem dwa mostki prostownicze. Tak jak tutaj widać. No i teraz są dwa jeszcze dodatkowe komparatory. Komparatory, które będą odpowiadały za przełączenie na grzałki. Teraz tak, pierwszy, czyli ten środkowy właściwie, jest odpowiedzialny za to, żeby przy 57V puścić napięcie na grzałki. Ale jeżeli by coś zawiodło i on by tego napięcia na grzałki nie puścił, to ten dolny jest ustawiony na 59V i w tym momencie on też puszcza napięcie na grzałki, znaczy puszcza ten przekaźnik po prostu, załącza. Jeżeli ten pierwszy by mu się jednak coś nie udało, nie powiodło, to ten drugi będzie, można powiedzieć, kontynuował jego pracę, puszczając na ten przekaźnik napięcie, który będzie zwierał grzałki do turbiny wiatrowej. Tak to sobie wymyśliłem. I teraz tak, tu będzie jeszcze dodatkowo jedno zabezpieczenie, które będzie
odpowiadało za bezpieczeństwo w razie utraty napięcia na tym zasilaczu, bo zasilacz jest tylko zasilaczem i może też ulec awarii. I będzie to w ten sposób rozwiązane, że będzie albo przekaźnik jeszcze jeden gdzieś zamontowany, który będzie zasilony z tego zasilacza i on będzie miał na stykach normalnie otwartych zwarcie i w momencie, gdy napięcie puści, on otworzy styki, bądź odwrotnie, bądź zamknie tamte styki i puści napięcie tutaj jakieś, też trzeba będzie coś wymyśleć, na ten przekaźnik, który automatycznie zewrze nam tą turbinę razem z tą grzałką, którą tutaj będę miał podłączone. Także będzie trzeba takie zabezpieczenie dodatkowe zrobić. Co do samej przetwornicy, ona będzie ustawiona od progu około 20 V, czyli jeżeli napięcie na turbinie osiągnie 20 V, przetwornica zacznie nam produkować 57, czyli do tych 20 V turbina ma całkowicie luźny start, tam nie ma żadnego obciążenia, ona nie pobiera żadnej energii. Tak jak ktoś tam pisał wcześniej, tak według tego schematu, co omawiałem, tam były 3 przekaźniki, można zastosować 2, zgadza się. I też to sprawdziłem, też to pomierzyłem. Zaraz Wam zresztą pokażę, jak to działa. Mam tutaj drugą przetwornicę, która będzie symulowała nasz generator, naszą prądnicę. Dlatego, że ten zasilacz laboratoryjny, który tutaj mam, on daje tylko 31 V, więc troszkę za mało, żeby zasymulować 57. Stąd ten zasilacz zasila przetwornica. Przetwornica nam będzie tutaj, podmostek jest podłączony pod plus i minus i będzie symulowała wytwarzanie napięcia. No i zaraz zobaczycie, jak to działa. Najpierw odstępnie odpalimy sobie akumulatory. Jest taki magazyn energii, oczywiście prowizoryczny zrobiony, 48 V, tylko i wyłącznie do testów. Nie chciałem tego podłączać pod duże, chciałem to na biurku wszystko przetestować, cały czas to tak naprawdę testuję, żeby to wszystko działało prawidłowo. Zgaszę trochę dużego światła, żebyśmy widzieli, co jest na tych przekaźnikach i na komparatorach i na zasilaczu. A więc tak, zasilacz ustawiłem na 1 V niżej niż wartość, że tak powiem, komparatorów, bo chodzą słuchy, że komparatory tam przy 24 V mogą szaleć. No i tak w ramach bezpieczeństwa to napięcie jest zmniejszone do 23 V prawie, 22,9. Widzicie, obciążenie jest praktycznie żadne, 0,04 A. No i to jest napięcie, które tutaj wyświetla się na tych komparatorkach, jednym i drugim, to jest napięcie, które panuje na akumulatorze. I teraz tak, w momencie, gdy przekręcimy sobie tutaj wyższe napięcie, ja będę podbijał i pokażę Wam, co się dzieje tutaj na przetwornicy i włączymy jeszcze dodatkowo miernik. Tu jest 76 mV, także na spokojnie, to jeszcze nie jest żadne napięcie. Zaczniemy podnosić napięcie. Napięcie już jest, tu mamy 4,2 V. Zasilacz pokazuje 4,5, a komparator pokazuje 4,1. Wszystko tak, powiedzmy, w miarę mierzalne jest, że tak powiem, nie jest jakieś strasznie. I teraz przetwornica jest też ustawiona na około 20 V, więc możemy sobie podnieść to napięcie tutaj wyżej. Będziemy tutaj sprawdzać. Ja będę podnosił, komparator będzie pokazywał. Widzicie, jak uzyskaliśmy 20 V, automatycznie ta przetwornica zaczęła przetwarzać napięcie, które poszło tutaj, nie? Bo ta przetwornica też jest tak ustawiona, że ona też od tam 20 V dopiero zaczyna dawać 57, więc takie napięcie sobie tutaj leci. No i teraz zobaczcie. Mamy 27 V na mostku, już jakiś prąd ładuje. Tutaj akurat jest niskie napięcie, wysoki prąd, bo prąd, który płynie z zasilacza, to są 4 A, więc on tutaj już tym prądem jakoś próbuje podgonić sobie. I teraz tak, jeżeli tutaj będę podnosił napięcie na przetwornicy, spróbujemy to zasymulować, tak jakby, powiedzmy, nasza turbina zaczęła się rozkręcać. Widzicie? 31 V, 32, 33, 34 i w tej chwili jest cały czas włączony ten dolny SSR do tych 50 bodajże 1 V. Zaraz sprawdzę, bo nie pamiętam dokładnie, na ile to mam ustawione. 41, lecimy sobie w górę. Napięcie na zasilaczu cały czas stałe, zasilacz jest podłączony pod akumulatory. 46, 47, 48, 49, chyba 50 tam było. 50, o. Widzicie, w momencie, gdy uzyskaliśmy 50 V,
Napięcie na akumulatorach spadło, bo ja w tej chwili mam podłączone tylko pod ten mostek prostowniczy. Ten drugi plus i minus nie jest jeszcze zasilony, ale stąd pójdzie po prostu bezpośrednio generowane napięcie na akumulatory z ominięciem przetwornicy. W tym momencie przetwornica jest omijana, gdyż ten SSR dolny tutaj, on odłączył się w tej chwili przez to, że na komparatorze zwarły się styki normalnie otwarte, a rozwarły normalnie zamknięte. I teraz działa ten górny komparator, zresztą tutaj się świeci, zobaczcie, wyłączę lampkę. Widzicie, tutaj u góry się dioda świeci. Tak widać lepiej, czyli ten górny zadziałał. I teraz tak, włączymy jeszcze raz zasilanie i teraz jeżeli napięcie zacznie, no i teraz ono może sobie w górę lecieć, tak naprawdę do 57 V, mogę Wam pokazać. Przy 57 V włączy się ten środkowy przekaźnik, ten SSR. 56, 57. Oczywiście jak akumulatory uzyskają takie napięcie. One nie uzyskają takiego napięcia, dopóki się nie naładują. A w tej chwili się nie ładują, bo idzie przez górny SSR, który nie jest na razie zasilony, bo nie mam podłączony. Ale zaraz Wam pokażę, jak to wygląda na zasadzie tej dolnej. Teraz tak, napięcie spada na generatorze. 48 powinno się z powrotem przełączyć na przetwornicę. Oczywiście przetwornica wariuje, bo tutaj jest 57. Widzicie, było 57, załączyło się. 48 V. Tutaj jest znowu włączony na przetwornicę ten dolny. To się wszystko odbywa, mówię, laboratoryjnie, więc ta przetwornica nie ma jakiejś mocy przerobowej, więc czasami tutaj ten zasilacz też nie daje rady i czasami te numerki, cyferki skaczą. I teraz tak, tutaj się uzyskało 57 V, więc napięcie już podskoczyło, bo jest troszkę podładowany akumulator i włączył się hamulec. Hamulec, jak widzicie tutaj, świeci się już kontrolka na tym przekaźniku trójfazowym. I teraz tak, jeżeli obniżymy napięcie znowuż, spróbujemy to obniżyć sobie, 40, 30, 28, 27, to już jest minimum, bo zasilacz daje tyle, więc nie możemy zejść poniżej zasilacza, bo to jest przetwornica, która podbija napięcie, nie obniża, ale zasilaczem możemy zjechać niżej i w tym momencie znowu się wyłączyło to zabezpieczenie. To drugie się włączy przy 59 V. Tak samo zadziała jak to pierwsze, jak to górne. Ten będzie po prostu przy 59 V, w razie czego uruchamiał grzałkę, a ten będzie przy 57 V uruchamiał grzałkę. Tak to się odbywa tutaj. A ten górny służy do pomiaru tego, co daje prądnica. I prądnica w momencie, gdy uzyska tam te 50 V, przełącza się automatycznie już bezpośrednio na akumulatory. Taka konstrukcja. Oczywiście do tej konstrukcji mamy drzwiczki, pomiar. Drzwiczki będą mniej więcej takie. Z wyświetlaczem jest tym wyświetlaczem, on jest Bluetooth. Oczywiście jeszcze będę go dzisiaj podpinał. Dodatkowo dojdzie ten hamulec ręczny i zabezpieczenie. Jeszcze wszystko Wam pokażę, jak już to wszystko poskręcam i spróbujemy to przetestować bezpośrednio w turbinie. W ciągu najbliższych 2-3 dni będzie bardzo silny wiatr, więc będzie można to testować. Chciałem Wam pokazać, żebyście wiedzieli, jak to wszystko się tutaj mniej więcej przedstawi. Jeżeli wyłączymy akumulatory, zostanie samo napięcie na turbinie, czyli to, co turbina generuje do akumulatorów. W tej chwili turbina, czyli nasza przetwornica, która teraz symuluje, ale jeżeli napięcie zdejmę jeszcze niżej, powiedzmy, zobaczcie, to w pewnym momencie to wszystko zniknie i system będzie w ten sposób działał. Musimy pamiętać, że akumulatory muszą być załączone praktycznie zawsze, one tylko awaryjnie mogą być wyłączone, w razie czego jak turbina jest zatrzymana, ponieważ ta przetwornica, nie wiem jakiego zasilacza wy użyjecie, ten zasilacz, który tutaj jest, on maksymalnie łapie 63 V. No powiem Wam, że łapie też 70, ale przy powyżej 70 kondensatory te dwa po prostu już sobie latają w powietrze, więc miałem taką sytuację tutaj ostatnio. Udało mi się przy moich testach wysadzić tą przetwornicę, tak jak widzicie, te dwa kondensatory szlak trafił. No ale tutaj miałem zapasowy jeszcze zasilacz, który już trochę wyższe napięcie działa, bo on chyba nawet do 90 V spokojnie
przyjmie. A tutaj zostało mi nic, tylko wymienić te kondensatorki, bo póki co ten przekaźnik działa, znaczy przekaźnik, ten sterownik. Także na razie akurat nie wieje, są 3 metry na sekundę, więc turbina w tej chwili stoi. Ale tak to wybuchło tu wczoraj, można by było powiedzieć. No i oczywiście ten sterownik będzie miał dodatkowo zamontowane też chłodzenie, tak? Bo tutaj ma radiator, jak widzicie, to jest ten sterownik od Isty. Do tego radiatora jest bardzo dużo rzeczy tutaj przykręcone, praktycznie cała ta przestrzeń, która została wykorzystana. No i trzeba będzie tu jeszcze parę rzeczy dorzucić, także będzie dosyć ciasno. Zastanawiam się nad zrobieniem naprawdę dużej skrzynki, która będzie mieściła jeszcze kilka innych fajnych rzeczy. Informacyjnie mogę Wam jeszcze pokazać, co nabyłem. Jest jeszcze coś takiego. I ten sterownik turbiny, który nie jest tani, bo kosztuje tam ponad 5 stówek, ale ma fajną opcję, ma też pomiar. On ma tak naprawdę wbudowane 8 komparatorów, czyli 8 przekaźników, którymi po prostu możemy sterować za pomocą albo napięcia, albo możemy sterować za pomocą prędkości wiatru, albo za pomocą prędkości obrotowej, które ten kontroler też mierzy. Z tym, że on wykonuje pomiar tylko i wyłącznie napięcia zmiennego na turbinie. On nie ma pomiaru napięcia stałego, więc fazę, jeżeli tu podłączymy 3 od turbiny, on nam pokaże napięcie międzyfazowe i według tego napięcia musielibyśmy wysterować sobie tym wszystkim. Jest to dobra opcja, jeżeli ktoś ma turbinę wysokonapięciową na przykład, słuchajcie, bo dużo takich pytań jest też odnośnie turbin 220V bądź większych nawet. Ten przekaźnik, ten sterownik właściwie, on ma zakres pomiarowy do 500V, ale dzwoniłem do firmy produkującej to i powiedzieli mi, że spokojnie tam więcej też łyknie, bo diody, które są wykorzystane do kontroli tego napięcia, to są volty, które przyjmują do 1000V, więc one spokojnie nie powinno się nic stać, najwyżej po prostu wyskoczy to poza zakres i nie pokaże wartości, ale załóżmy, że do tych 500V możemy ustawić sobie jakąś kaskadę grzałek na tych przekaźnikach. Także to tyle na razie i zobaczymy, jak to będzie wszystko chodziło. W ciągu tam 2 dni pewnie udostępnię jakiś film z pracy tego kontrolera turbiny wiatrowej. Mam nadzieję, że to będzie chodziło i że więcej się dzisiaj nic nie spali, chociaż nie wiadomo. Wszystko jest możliwe. Pozdrawiam wszystkich serdecznie, do usłyszenia.